Przemo, witam Ciebie! Cześć, cześć! Chwila przerwy, kurwa, przerwy! Dobrze, Człowiek urobiony, nie? dobrze, że go wygasiłeś. No. Piękna pogoda, okres zielonkowy. Zbioru, tak jest. Zbioru drugi pokos, nie? Okej. Drugi pokos. Tutaj akurat testujemy maszyny na takim użytku zielonym, ale amatorskim. Można powiedzieć, że swego czasu było to wręcz ugorem, Tak. ale już od 2 sezonów wstecz Albo nawet lepiej. przeprowadzamy, ale od 2 sezonów wstecz przeprowadzamy regenerację, co Okej. zresztą wspominaliśmy wcześniej i to ma niesamowity wpływ na polepszenie się kondycji tego użytku zielonego. Stosowaliśmy tutaj regenerator łąk francuskiego producenta marki Carré, ale nie o tym dzisiaj, nie o tym dzisiaj, bo już przychodzi czas na robotę prawdziwą, na zbiory, czyli na efekt tego Tak jest. wszystkiego, nie? Marka Arbos, seria 4410, czyli najmocniejszy z przedstawicieli tutaj tej serii, bo mamy w tej serii 90, 100 i 110. To był najbardziej oczekiwany ciągnik, zresztą seria, która dotarła najpóźniej. Najpóźniej i tam była taka dziura swego czasu, jakby, bo po serii 3000 był przeskok na serię od razu 5000. Najbardziej oczekiwana seria, ale też seria, która przeszła jako najpierwsza, największą modernizację. Ponieważ wraz z rebrandingiem marki, czyli zmiany z marki Arbos na markę Aupax, tak naprawdę zmieniło się w tym ciągniku wszystko. Od designu, od wyglądu, poprzez maskę i co najważniejsze, serce tej maszyny nawet się zmieniło, bo zmienił się silnik. Do tej pory był Dosan. Tak jest. Teraz mamy Koreański. Tak, a teraz mamy rodzimy motor markę Weichai. Zmieniła się pojemność silnika, przez to zmieniły się gabaryty, bo ciągnik jest większej pojemności z 3,4 na 4,6 litra. To przeskoczyło sporo tych zmian. Ale dzisiaj o zgrabianiu. Dzisiaj o zgrabianiu i nie tylko. Tak, pierwsza maszyna, którą właśnie... Żeby ciągnik to jedno, ciągnie nam, bez niego nie ma nic, ale tak naprawdę Musi być narzędzia. robotę robi narzędzie. Marka Talex, którego jesteśmy jednym z głównych tutaj dystrybutorów na całą Polskę, zajmuje się produkcją maszyn właśnie do obsługi terenów zielonych, czyli kosiarki, zgrabiarki, przecząsarki, przecząsacze nawet pokosu. Możemy mieć, jak pokos nam się zastoi, powiedzmy wilgoć go dopadnie, Tak, żeby go zruszyć, spulchnić, dokładnie, przygotować się też do zbioru. Różne maszyny, tak jak wspominałem, różne serie. Tutaj akurat mamy zgrabiarkę, model Spider, 4,2 metra. One występują w różnych szerokościach. No właśnie, chciałem się zapytać, o jaka gama jest zgrabiarek, bo tu widzimy jednokaruzelową. Tak, oni generalnie produkują maszyny dla gospodarstw takich mniejszych, rodzinnych i mamy tylko i wyłącznie maszyny zawieszane, ale i ciągane, ale nie dużych szerokości, bo mamy tutaj 3,6 i 4,2 w wersji zawieszanej i 4,2 w wersji ciąganej. Nie? Także tak to wygląda. Kosiarki bębnowe, od których tak naprawdę firma Talex się wywodzi. Od 1,35 m do 2,10 m. No i od jakiegoś czasu cała linia kosiarek dyskowych. Od 2,20 po 2,60 po 3 metry, skończywszy nawet na szerokości 3,40 metra. Ale też trzeba wspomnieć, bo mówiłeś o małych gospodarstwach, no to z uwagi na to, że to są faktycznie mniejszych gabarytów, to też się przekłada na dosyć atrakcyjną cenę tych maszyn. Oczywiście, rodzimy polski producent wykonujący maszyny w nowoczesnej technologii, ponieważ fabryka jest zupełnie od podstaw wystawiona nowa. I te maszyny tak faktycznie ja zauważyłem, że zyskują na popularności u nas. Dokładnie tak. Jak pozgrabiamy? Trzeba zebrać. Będzie w rzędach, trzeba zebrać. Najnowszy wypust ciągnika, również po rebrandingu. Tak jest, jak już widać.
był Arbos 5130, Teraz mamy mamy Aupax 530. Również tutaj poza rebrandingiem ogromna zmiana konstrukcyjna, nowy silnik, marka Weichai, tak samo jak w serii 4000, 4000. zwiększona pojemność, nie tylko walory jezdne, trakcyjne, uciągowe przez zwiększenie pojemności, ale przede wszystkim też zmienił się gabaryt tego ciągnika, czyli on się wydłużył nam o ponad, Właśnie widzę, że o jest... ponad 20 cm. A to już widać naprawdę okiem. To widać, stała się ta maszyna zdecydowanie potężniejsza. Wiele maszyn takich samych jakby stosowanych w Arbosie czy w Aupaxie, na tamten czas musiał być dodatkowo stosowany przedni tus, aby tą maszynę, ten ciągnik wydłużyć, aby poprawiać jego Balazy, dokładnie. tak, stabilność. Natomiast w tej wersji wystarczą obciążniki tutaj standardowe i ta stabilność już naprawdę solidna jest. Nie wspominamy już o wyposażeniach takich jak boost, który tutaj mamy załączany, skrzynia oczywiście z półbiegami zmienianymi pod obciążeniem, elektrohydrauliczny rewers. Naprawdę mamy sporo tych rzeczy mocno komfortowych, które wpływają na jakość też pracy. Nie? Ale i znowu, jak w poprzednim zestawie, no, sam ciągnik roboty nie zrobi. Dokładnie, można Przemo. sobie jedynie do sklepu podjechać. Dokładnie. Przemo, ty jesteś specjalista od marki McHale. I teraz ja ci zadam parę pytań. Nie? Co w ofercie ciekawego McHale'a, a jest dużo ciekawości i ogromne zainteresowanie, no bo w tym roku paradoks. Jak Tak. maszyny stoją na placu różnych producentów, różnych dostawców, różne serie, tak produkty McHale'a wyczyszczone prawie do zera. Produkty McHale'a tak naprawdę, jeżeli chodzi o prasy, to nam się skończyły już w marcu, a zamówiliśmy chyba rekordową ilość w tym roku, także produkt ten się naprawdę cieszy dużym zainteresowaniem. No niestety, no nie każdy wierzył, że te prasy się skończą. Producent po prostu nie był w stanie wyrobić się z zapotrzebowaniem. Ale tak naprawdę to jest praca maszyn wieloletnia, jakość pracy tych maszyn wieloletnia, która zyskała niesamowitą aprobatę wśród Tak. klientów, Zgadza się. uznanie. I na tle konkurencji, gdzie ta cena nie odbiega zbytnio w Absolutnie. górę, natomiast jakość tych maszyn samych w sobie jest naprawdę na petardzie, Tak, że tak no się można wyrażę. powiedzieć, że to jest top, nie? Jeżeli Tak. chodzi o jakość, i o wykonanie, o komponenty, które tu są zastosowane. No, to jest, można powiedzieć, marka premium. Ale i efekt tak naprawdę pracy tych maszyn, czyli te kuleczki, które powstają, Oczywiście, tak jest. no to tutaj nie ma sobie prawie że równych. No bo jest dużo marek premium, które są tylko premium z nazwy, przynajmniej w niektórych produktach. Tutaj faktycznie, tak jak zauważyłeś, sam produkt, który wyskakuje z tej maszyny, no jest uznawany przez wielu, jeden z najbardziej taki, można kształtnych, powiedzieć, że tak taki- się taki wyrażę. wzór. Jeżeli chodzi w ogóle o całą gamę maszyn, o co zapytałeś, no to też mamy zgrabiarki, mamy przecząsarki, mamy wiadomo prasy, mamy kosiarki. Dodatkowo dochodzą jeszcze ścielarki. Jeżeli chodzi o tą prasę, przy której stoimy, to jest maszyna kilkuletnia, model V6. Już On jest do dzisiaj dostępny? Tak, jest do dzisiaj dostępny praktycznie z minimalnymi zmianami, które były w zeszłym roku. No bo coś dobrego to prawie, że nie warto poprawiać. No zgadza się, ale Oczywiście zawsze z latami, z upływem czasu fabryka, albo inaczej, my słuchamy klientów, fabryka słucha nas i na tej podstawie powstają są zmiany. takie małe modyfikacje, które jeszcze ulepszają tą maszynę. Ja powiem może to takiej podstawowej rzeczy, która się pierwsza rzuca w oczy i to też nas klienci pytają, którzy kupują nowy model. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. W tej chwili został zmieniony cały podbieracz. Ten rotor jest trochę wyciągnięty do przodu. W tych starszych modelach, jak tam widać, tam jest taka teflonowa wkładka. W nowych modelach tego nie ma, z uwagi na to, że tam został kształt zmieniony, został ulepszony przepływ w ogóle materiału i przez to ta wkładka jest już niestosowana.
Tak samo jest inny grzebień i mówię, sam napęd podbieracza. A idąc od przodu, rolka dociskowa, rozumiem, w standardzie, która Tak jest. nam ułatwia tutaj i przyspiesza zbiór Przyspiesza obfitego zbiór, zgadza się. pokosu. Podbieracz krzywkowy. Podbieracz jest krzywkowy, bezkrzywkowy jest w opcji. Czyli- Bardziej uniwersalny krzywkowy. Bezkrzywkowy niestety przy materiale sypkim ma tendencję do wyrzucania przed Odrzucania. siebie i nie tak efektywnie, tak ładnie nie zbiera Czyli materiału. tak naprawdę dobieramy podbieracz pod własne potrzeby. Pod własne tak? potrzeby, pod to, kto co robi. No, jeżeli ktoś zbiera słomę, no wiadomo, no, to bezkrzywkowy można powiedzieć, że będzie trochę bardziej... No bo powiedzmy sobie szczerze, mamy tutaj te dwa rodzaje podbieraczy, krzywkowy i bezkrzywkowy. Każdy z nich ma swoje zalety, ale także wady. No oczywiście, zgadza się. Bezkrzywkowy, tak jak wspominałeś, on może ten drobny materiał, krótki materiał odrzucać. Odrzucać. Będzie problem ze zbiorem. Natomiast jego zaletą Jest totalnie zapewne jest, bezobsługowy. że jest bezobsługowy, jest tańszy w eksploatacji. Tak jest. Krzywkowy, wiadomo, jest bardziej skomplikowany, ale ten proces Jest bardziej podnoszenia uniwersalny. jest bardziej precyzyjny. On się zarówno nadaje jak do zbioru materiałów takich jak lucerna, czyli takiego bardziej sypkiego. W słomie też to daje radę. To nie jest tak, że on sobie nie radzi. Mam mnóstwo klientów, którzy używają tylko do zbioru słomy podbieracz krzywkowy i też nikt nie narzeka. Okej. Rotor. Mamy rotory, rotor z nożami oczywiście. Tak jest. Noże zabezpieczone, każdy indywidualnie, czy to jest Nie, to sumarycznie? jest na belce hydraulicznej. To też trzeba wspomnieć, że tak jak zauważyłeś, plusy i minusy. Hydraulika jest, no mówię, no jeżeli chodzi o zabezpieczenie hydrauliczne, przy chowaniu, wysuwaniu noży z powrotem, nie trzeba się kłaść pod maszynę i tam wybijać, żeby to zabetonowane nam odbezpieczyło. Po prostu przyciskamy przycisk i siłownik hydrauliczny wysuwa nam wszystkie noże. I na szybko. Istotna rzecz, jeśli chodzi o prasy. Stałokomorowe, zmiennokomorowe. Która lepsza do czego? Wiesz co, to jest takie pytanie, na które naprawdę ciężko odpowiedzieć. To zależy od preferencji. Są rejony, w których uważają, że stałokomorowe ogólnie są lepsze do kiszonek, ale to wszystko się zmienia. U nas tutaj w Wielkopolsce i w ogóle w zachodniej Polsce większym powodzeniem się cieszą zdecydowanie prasy zmiennokomorowe. No bo nowoczesne prasy zmiennokomorowe tak naprawdę, przyznasz, praktycznie zastępują nam prasy stałokomorowe i oczywiście konstrukcyjnie jak są przeznaczone jako zmiennokomorowe, Tak jest. ponieważ możemy tam nieźle zaprojektować, jeśli chodzi o kwestię zbicia, utwardzenia tego rdzenia, co tak naprawdę przybliża nam ją tak naprawdę po tych walorach użytkowych do prasy stałokomorowej. I też jeżeli chodzi o zmiennokomorowe, no jeżeli ktoś robi usługi, wiadomo, klient sobie może zażyczyć taką czy tam inną wielkość belki i to też I to jest duży plus. zgadza się. Bo- Ale żeby nie demonizować stałokomorowe, maszyna jest zdecydowanie bardziej prosta w obsłudze. Stuk, jeżeli będziemy układać, jest równiutki, bo tutaj wiadomo, przy zmiennej komorze, nawet jeżeli ustawimy jakąś średnicę, jakieś tam małe wahanie może Zawsze być. ta rozpiętość Tak między jest. średnicami będzie. A to Także- jest też nawet słuszna uwaga. To Także- nawet, powiem szczerze, nie pomyślałem o tym. Także mówię, no, są klienci na to i to ciężko określić, która jednoznacznie jest lepsza. Nie? Przemo, piękna pogoda, a my zbiór robimy tutaj na siano-kiszonkę, Tak. więc ostre słoneczko nie sprzyja. Trzeba szybko Trzeba szybko działać. pracę tutaj zgrabiania wykonywać i automatycznie uruchamiamy i zbieramy towar w belki. Także dzięki Ci za informację. Dziękuję. I trzymajcie się. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.